Po naszej zimowej wyprawie przez Nową Zelandię postanowiliśmy polecieć jeszcze dalej na Pacyfik. Tak trafiliśmy do Polinezji Francuskiej. Miejsca, które od pierwszej chwili całkowicie skradło nasze serca. Dziś, po tylu podróżach i tylu miejscach, które mieliśmy szczęście zobaczyć na świecie, wciąż wracamy do niej myślami, bo Polinezja Francuska pozostaje jednym z najpiękniejszych miejsc, jakie odwiedziliśmy w naszym życiu. To tutaj zielone, ostre szczyty wyrastają prosto z oceanu. Laguny mają kolor nierealnego turkusu, a palmy pochylają się nad plażami jak z pocztówki. Tahiti, Moorea, Wahine i Taha. 4 wyspy, 4 zupełnie różne historie, ale jedno wspólne uczucie. Zachwyt, który trudno opisać słowami. A dzisiaj zabieram Was na vloga z Tahiti i Moorea, miejsc, w których rozpoczęła się nasza 2-tygodniowa przygoda na środku Pacyfiku. I Aurana, kochani, witamy się z Wami z Tahiti. Jesteśmy tak zmęczeni, bo przylecieliśmy dzisiaj o 3 rano w nocy i jest teraz 8 i cały czas czekaliśmy na nasz samochód, który właśnie udało nam się wypożyczyć, bo nie mieliśmy nic zarezerwowanego. Teraz bierzemy samochód, jedziemy do naszego pensjonatu. Idziemy się trochę po prostu wyspać, bo jesteśmy kompletnie zmęczeni. Udało nam się wypożyczyć samochód elektryczny, bo tylko taki był. Ogólnie jak się wypożycza coś na Tahiti, to trzeba to robić z dużym wyprzedzeniem, bo to jest wszystko zabukowane wcześniej. No ale jak widać, da się na ostatnią minutę też. Jutro wymieniamy na normalny, nie elektryczny. Także nie wiem co się spodziewać tutaj. Niko się cieszy, bo jest we Francji. Także zapraszam Was na vlogi z Polinezji Francuskiej. Nikuś, Oui, c'est moi. jak się czujesz będąc we Francji? Jak w domu, tylko jest tropikalny, jest cieplutko. Tropikalny dom? No właśnie. Z czego się najbardziej cieszysz? Czego? Że to jest nowa Francja dla mnie, nowa część Nowa część Francji. Francji, no. Ludzi na razie są tak mili. Tak. No jeździsz po prawej stronie w końcu. No, tak jak we Francji, no, tak jak w domu, no. Wszystko jest napisane, te... Napisy po francusku. Napisy po francusku. Dobra, jest 25 stopni. Tak, nie jest za gorąco, to najważniejsze. Bo my przyjeżdżamy z zimowej Nowej Zelandii i słuchajcie, podróżowaliśmy w czasie. Byliśmy w ogóle przekonani, że będziemy do przodu z czasem, że to jest tylko 3 godziny różnicy między Nową Zelandią a Polinezją Francuską i się myliliśmy, bo to jest 12 godzin. 22. Ile? No, 22 godziny do tyłu, a my myśleliśmy, że to jest 3 godziny do przodu, także dobrze, że nic nie rezerwowaliśmy, bo byśmy mieli na miejscu niespodziankę. Dojeżdżamy do naszego pensjonu Temiti. 8:30. Ciekawe, czy nas puszczą. Podobno są same koguty tutaj pieją na wyspach. Jak jesteście na drogach tutaj w Polinezji, no to naprawdę czujecie się bardzo francusko, bo wszystkie znaki są po francusku. Tutaj też ludzie mają normalnie paszport z Francji, ale Polinezja Francuska ma swojego własnego prezydenta, ma swoją własną walutę, także musieliśmy wymieniać pieniądze, a może głosować na prezydenta francuskiego. Oczywiście, tak. I do Parlamentu Europejskiego. Voilà. Tak. Ciekawe fakty. Parę szybkich, ciekawych faktów. Próbujemy lody. Słuchajcie, jedne z najlepszych lodów, jakie jedliśmy. No, dużo lepsze niż w Polsce. Czemu tak mówisz? Nie wiem. Bo to jest pyszne lody w Żywcu. Bo Polecam Wam w Żywcu lodować. Bo w Polsce to jest religia, no. Lody. A z tej strony mamy plażę, dosłownie 10 minut od naszego pensjonatu na nogach i przed nami jest wyspa, na pewno nie słyszeliście, wyspa Moorea, a my jesteśmy teraz na Tahiti. Polinezja Francuska to ponad 100 wysp rozrzucanych po 5 głównych archipelagach w samym sercu Pacyfiku. My odwiedziliśmy tylko jeden z nich, Wyspy Towarzystwa, w którego skład wchodzą m.in. Tahiti, Moorea, Wahine, Taha czy Bora Bora. Tahiti jest największą wyspą archipelagu i jednocześnie centrum administracyjnym Polinezji Francuskiej.
Polinezja Francuska jest francuskim terytorium zamorskim, więc oficjalnym językiem jest francuski, ale na co dzień używa się też polinezyjskiego, tahitańskiego. Co ciekawe, wyspy powstały w wyniku wulkanizmu podmorskiego. Niektóre mają wciąż aktywne wulkany, a ich wzniesienia tworzą dramatyczne krajobrazy. Ocean otaczający archipelag to jedno z najczystszych miejsc na świecie, a laguny mają tak przejrzystą wodę, że czasem można zobaczyć ryby z wysokości drona. Wszędzie mieliśmy napisane, to znaczy jak patrzyliśmy na różne przewodniki, na internetach, to jest napisane, że Polinezja Francuska, i wszyscy nam to mówili przed wyjazdem, jest bardzo, bardzo droga. Teraz jest nasz pierwszy dzień, to są pierwsze godziny, więc wiecie, na pewno się to wszystko zmieni, nasze postrzeganie, ale pierwsze wrażenie są takie, że nie jest aż tak drogo, bo na przykład byliśmy dzisiaj w restauracji i zadanie, i to jest takie danie jak ceviche w Peru, czyli ryba surowa w sosie z kokosa, z warzywami i z ryżem, no przepyszne. Zapłaciliśmy 15 euro, czyli nie 65 zł, 70, więc tyle byśmy zapłacili w Peru za dobre ceviche, więc to nie jest jakaś, nie wiem, cena nie wiadomo skąd. Za auto płacimy, za wynajem auta elektrycznego 45 euro na dzień, jutro będziemy mieli za 65 dać się, nie 4x4. Więc trochę droższe. To nie są jakieś ceny nie z tej planety, więc na razie uważam, że nie ma aż tak źle cenowo. Trafiliśmy na jedną tutaj z plaż publicznych. Patrzcie, jakie fale. Tahitańczycy tutaj pływają, bo jest piątek, więc będzie weekendzik. Czarny piasek. I co jest pięknego, to że właśnie z plaży tutaj Wam się zaczynają takie piękne, wulkaniczne szczyty góry. Pierwszy zachód słońca na Tahiti. Zatrzymaliśmy się. Uważaj, Niko, kupa. Zatrzymaliśmy się przy drodze, bo chyba nie wiem, czy zdążymy na Taupo, na zachód słońca. Popatrzcie tutaj. O, tu jest takie ten ocean bardzo spokojny. I muzyczka tutaj od lokalsów. Ja Orana, kochani. Teraz już nie mówimy Kia Ora, ale Ja Orana. Pokażę Wam, gdzie śpimy. Taki nocleg mamy na wyspie Tahiti. Patrzcie, jakie w ogóle owoce tutaj są. Nie wiem, co to jest. Płacimy $70. Z takim widoczkiem mamy pokój z zieloną łazienką. I właśnie jedziemy zmienić samochód, bo dzisiaj mamy już mieć normalny samochód i chyba jedziemy na wyspę Moorea. Po śniadaniu ruszyliśmy w stronę portu, żeby wsiąść na prom, który miał wypływać na wyspę Moorea. Kochani, jesteśmy bez żadnych rezerwacji. Ja to Wam powtarzam na nowo, bo tutaj podobno wszystko trzeba rezerwować przed jeszcze wysokim sezonie, czyli tak jak my teraz jesteśmy. Ale przyjechaliśmy, nie wiedzieliśmy nawet, o której godzinie są promy, ale jest ich tu dużo. Przyjechaliśmy o 9:15 i wstąpiliśmy na prom na 9:30. Także tutaj za taki prom, na który jedziemy na wyspę Moorea, 45 minut. My mamy nasz samochód, więc za samochód w sumie dużo płaciliśmy, 30 euro i za osobę po 15, czyli około 60 euro nas wyszło bilet za 45 minut. Wiadomo, jak nie macie własnego samochodu na Tahiti, czyli jak wypożyczacie w Moorea, no to wtedy nie płacicie za samochód i wychodzi Was to taniej, ale my, że robimy wszystko na ostatnią chwilę, to na pewno drożej nas to wszystko wychodzi, a poza tym nie chce nam się na Moorea, aby się nam nie chciało szukać wypożyczalni, a tutaj już mamy samochód aż na 5 dni. Zobaczcie, gdzie płyniemy. Tutaj wszystko przemysłowe, my płyniemy na wyspę Moorea, czyli tam te szczyty, co widzicie za tymi statkami, za tymi maszynami. To jest góra, na którą mnie chce zabrać mój mąż. Ta po prawej stronie. O, ta co widzicie, Muaputa. Na samym szczycie ma taką, że tak powiem, taką dziurę. Jest bardzo, bardzo steep. Idzie się po tym grzbiecie, co widzicie, aż na sam szczyt. Dobra, wyjeżdżamy z promu
Boże, co za widoki. Patrzcie na to. Wow. Wow. Tu vois, on rentre par cette crête là, on voit. No, niesamowite. Turn right. A tutaj macie chyba jeden z najdroższych hoteli, Sofitel, chociaż nie wiem. Są bungalowy na turkusowej wodzie, pięknej. Naprawdę to jest taki błękit, że takiego błękitu jeszcze nigdy nie widziałam. Ale żebyście sobie nie myśleli, my w tych błękitach nie będziemy. Są za drogie. Słuchajcie, patrzcie na to. Jakie tu są widoki tych gór. O, ja nie wiem, mogę. No, taka chyba taka definicja tutaj raju. Ale mamy gór do wyjścia. Morea od pierwszej chwili zrobiła na nas niesamowite wrażenie. Te rajskie pejzaże z imponującymi szczytami górskimi. Jeszcze nie widziałam widoków w takim stylu. Dlatego pewnie tak bardzo mi się spodobało. Od razu już pierwszego dnia poszliśmy też na snorkeling, odkrywając podwodny świat pełen kolorowych ryb i koralowców. Ja właśnie jestem po pierwszym snorkelingu. W zasadzie przyszliśmy na pierwszą plażę i idę do wody, 2 minuty jestem w wodzie i pływam już z mantą. Nie wiem, czy tak się mówi na to zwierzę, ale tak, pływałam i widziałam 2 manty, ogromne ryby. Nie no, niesamowite. Jeszcze gościu mi mówi, taki tańczyk, jak mnie zobaczył, czy widziałam tą mantę. Ja mówię, że tak, a on mówi, o, jeszcze tutaj był rekin. Ja dobrze go sama nie widziałam. Na rekina muszę iść z Niko. Tutaj jest Niko. Ciekawe, czy mu się też udało zobaczyć mantę. Ale cudownie. To jest taka rzecz, której my nigdy nie robimy. Ja ostatni raz taki snorkeling to robiłam na Galapagos, gdzie pływałam z lwami morskimi, z żółwiami, z rekinami nawet, ale jednak jakbym była sama tak w wodzie i zobaczyła rekina, to bym spieprzała chyba. Chociaż one tutaj w ogóle nie są groźne. Cześć Niko. Co będziesz robił? Płyniemy do rekinu i do płaszczek. Płaszczka. Porzucamy kajak, 15 euro za godzinkę i płyniemy. W kolejne dni snorkeling stał się jeszcze bardziej ekscytujący. Pływaliśmy z rekinami zwanymi black tip, czyli rekinami o czarnych końcach płetw. Nie są one groźne dla człowieka, ale pierwsze spotkanie w wodzie twarzą twarz z takim rekinem wywołało ogromne emocje. I to był dopiero początek naszych przygód z snorkelingiem. Za parę dni czekało nas coś jeszcze bardziej ekscytującego, co całkowicie odmieniło nasze spojrzenie na podwodny świat Morea. Ale o tym doświadczeniu dopiero dowiecie się w kolejnych odcinkach. Powiem Wam, że my jesteśmy zauroczeni tymi pejzażami. Naprawdę, macie wszystko. Macie takie szczyty, takie igły, nawet iglice normalnie. Do tego niesamowicie niebieskie morze, ocean. I teraz są chmury, nie? A teraz są akurat chmury przyszły, ale niesamowite. Także jedziemy naokoło wyspy teraz, zobaczyć sobie po snurkach. Mieliśmy iść na jakiś trekking, ale stwierdziliśmy, że jutro chcemy wyjść na ten szczyt Muaputa, ale patrzymy na pogodę, tam jest bardzo, bardzo ślisko, a jutro ma padać i dzisiaj pada, tak wiecie, sporadycznie, ale pada jednak, więc nie wiem, czy nie przeczekamy troszeczkę tej pogody i widzieliśmy, że od poniedziałku już nie pada, tylko wiecie, pogoda tutaj jest bardzo zmienna, więc zobaczymy. Na pewno pójdziemy, ale w który dzień trzeba jakąś strategię zrobić. Kończymy ten dzień magicznym zachodem słońca z happy hour w bardzo takim luksusowym hotelu. z takim widokiem. Podobno najlepszy widok, nie wiem, czy mam tak ciemno na tej kamerze, ale podobno najlepszy widok tutaj na Morea, na zachód słońca. Voilà. I dzisiaj już się żegnamy z Wami.
Jaorana. Kochani, za mną macie bungalow, w którym śpimy. Jesteśmy tu na 4 noce. Wczoraj przyjechaliśmy i jesteśmy zakochani absolutnie w wyspie. Jaorana, amigos de la planeta de Polonia. Za taki bungalow tutaj płacimy 90 euro. Łazienkę mamy dzieloną, jest tutaj, śpimy u takiego Francuza, który tutaj ma dom. Także super miejsce. My naprawdę bukujemy wszystko na ostatnią minutę, więc to jest bardzo dobra, że tak powiem, oferta. Trzeba sprawdzić, jak idziemy tam. A gdzie idziemy w ogóle? To jakiś przyłęcz w górach. W górach, tak. Tak, jesteśmy na rajskich wyspach i będziemy się wspinać po górach. Po snorkelingu idziemy na trekking. Idziemy do przełęczy. Jest bardzo mokro, więc wszystko tutaj jest śliskie, ale jest przepięknie. Jesteśmy tutaj sami, bo późno wyszliśmy. Wow, dżungla. Jest. Jeszcze padał deszcz, więc to wszystko jest takie, ta roślinność taka świeża. Nie jesteśmy sami, bo jesteśmy z 2 znajomymi z Francji, znajomymi, których poznaliśmy dzisiaj tak naprawdę. Także fajnie. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na szczycie, to jest przełęcz. Niesamowity widok. Nikoleta dronem. To jest nieziemski widok. No, jeden z najpiękniejszych, naprawdę. Wow. Godzinę tutaj szliśmy. Powiem wam, że nigdzie na polskich vlogach nie widziałam żadnych właśnie hajków, takich trekkingów tutaj na Wyspach Polinezyjskich. W sumie tylko praktycznie sami Francuzi je robią. Polacy zazwyczaj jak przyjeżdżają na Polinezję francuską, no nie zawsze, ale często to jednak wybierają plaże, nie robią tutaj trekkingów, a to jest po prostu jeden z najpiękniejszych trekkingów, jakie robiłam. A to jest tylko wyjście na punkt widokowy, które trwa godzinę. Jestem cała mokra, cała spocona, bo to jest bardzo duża wilgotność, ale nieziemskie widoki, także w następnych vlogach będziemy wychodzili na piękną górę tutaj w Morea. Także bądźcie z nami. Kurczę, nawet można tutaj spać w namiocie, także może zrobimy sobie jakąś górę, gdzie będziemy spać w namiocie.